Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś, podobnie jak i w zeszłym roku, robię mini podsumowanie tego, co wydarzyło się u mnie w 2024 roku odnośnie drona i moich przygód. Zapraszam. Tych rzeczy było tak naprawdę tyle, że ciężko mi jest sobie przypomnieć, co wydarzyło się rok temu, bo naprawdę jest to sporo rzeczy, sporo wrażeń i sporo emocji. Nie chciałbym mówić, że ten rok był czy zły, czy dobry, ponieważ po prostu był i jestem tu z Wami, Wy jesteście ze mną i możemy na nowo to wszystko przeżyć. A szczególnie ja, bo to jest forma mojego pamiętniczka. Rok temu tak naprawdę to miejsce, w którym teraz się znajduję, zostało kończone, zostało otwarte w marcu i to był dla mnie taki kluczowy moment, gdzie w końcu po wielu latach mogę sobie tutaj przyjść, usiąść, zrobić kawkę do montażu, przyfilmować coś nakręcić, a tak naprawdę mogę zrzucić te wszystkie rzeczy do magazynu i stąd wyjeżdżać w różne krańce Polski, Europy, a być może gdzieś jeszcze dalej. Być może o tym ukaże się za jakiś czas odcinek, ale na razie tę sferę pozostawiam tak jakby tylko w tym, że to jest, że tu jestem, siedzę tutaj i mogę w końcu pracować swobodnie. Drugą taką rzeczą, która zmieniła mój kurs, to oczywiście mój nowy samochód Ram Rebel, który pozwolił mi podróżować nieco dalej w dziksze rejony, nie tylko Polski, ale i Europy. Dzięki temu przeżyłem wiele ciekawych przygód, odwiedziłem wspaniałe miejsca, i mam nadzieję, że w 2025 roku ta poprzeczka zostanie tylko podniesiona. Chociaż w zasadzie nie chciałbym sobie dawać poprzeczek, bo ile można sobie zarzucać na kark. Tak naprawdę chciałbym zacząć od tego, ponieważ tu rozpoczyna się moja nowa przygoda. Po 20 latach mam możliwości spełniania siebie, spełniania tego, co chciałbym robić, choć jak widać ciągle ewoluuję i pomysły są coraz śmielsze. I nie robię tylko rzeczy związanych z dronem, ale robię też wiele różnych innych, mam nadzieję, ciekawych filmów. W tym roku tak naprawdę usystematyzowałem sobie trochę, jak ma wyglądać moja praca hobby pod względem dronowym, pod względem podróży. Miałem podróż do Chorwacji, Włoch i Rumunii. Pomiędzy na pewno wydarzyło się wiele wspaniałych wyjazdów, których teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale te 3 główne podróże tak naprawdę były kluczowe z racji tego, że po raz pierwszy mogłem sobie pozwolić na spanie w namiocie w terenach nieco dzikszych niż normalnie, bo nie spałem w hotelach, chyba że padał deszcz, bądź byliśmy już naprawdę zmęczeni i trzeba było gdzieś się normalnie umyć i tak dalej, ale zacznijmy od Chorwacji. Chorwacja była tak jakby rozpoznaniem, bardzo ciekawą przygodą. Po raz pierwszy przejechałem tak naprawdę południowy brzeg, można powiedzieć od A do Z. Wiadomo, że to nie są wszystkie miejscowości, ale większość kluczowych miejsc zwiedziłem. Byłem tam już po raz któryś, ale tym razem zrobiłem ją całą, bez Dubrownika. Do Dubrownika jeszcze wrócę, bo w Dubrowniku niestety trzeba mieć, żeby dojechać do Dubrownika, trzeba mieć paszport, a ja tego paszportu nie mam, bo mi się skończył. I następnie przedostaliśmy się w górę na północ Chorwacji, pod granicę Bośni i Hercegowiny, gdzie można było pozwiedzać opuszczoną bazę wojskową, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że każdy, kto robi podróże, powinien tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście tam to miejsce nie jest do
zwiedzania i nie jest to super przygodowe, ale jeżeli ktoś lubi taki trochę urbex, trochę takiego mroku, no trzeba wejść tam z latarkami, to jest to miejsce wspaniałe. Dla mnie to miejsce było no, niesamowite. Od tego zaczęła się moja też fascynacja dzikszymi terenami i podróżami w nieznane zakątki. Kolejną przygodą to była przygoda z Wojtkiem we Włoszech, gdzie wybraliśmy się w Dolomity i chcieliśmy zrobić off-road. Niestety ten off-road to, no, można powiedzieć, że nam się nie udał, ale nic nam to nie przeszkodziło, bo to jest tak, jak obierasz sobie jakiś plan i musisz go zrealizować. Najlepiej, już o tym rozmawialiśmy z Wojtkiem w jednym z odcinków, zapraszam do tego odcinka na debatę o tym, czy realizować plan, czy nie. Ale no, była to wspaniała przygoda, ponieważ oprócz tego, że off-road może zrobiliśmy jeden raz, to mogliśmy spać z krowami, mogliśmy spać na świeżym powietrzu, zobaczyć przepiękne rejony górskie. Wiem, że można to też zobaczyć zwykłym samochodem i każdy użytkownik, no, który jest mobilnym, może sobie tam pojechać, aczkolwiek nie wjedzie we wszystkie tereny, które my wjechaliśmy, co dodało też takiego jeszcze nam, jakby to powiedzieć, smaku do całej wyprawy, no właśnie, bo to było takie poszukiwanie off-roadu. Możemy powiedzieć, że Dolomity to jedne z najwspanialszych widoków, jakie widziałem w życiu. Trochę widziałem, wspomnę to raz jeszcze, że na pierwszym miejscu jest kanion Colorado w Stanach i to jest rzecz, której nie da się ogarnąć wzrokiem i umysłem. Tak samo szczyt Paso Pordoy to jest to miejsce, które warto odwiedzić, bo tam człowiek czuje się jak na Księżycu i jeśli jest mało ludzi i nie ma tam takiego tłoku, no to czujesz się mały, czujesz, że świat, który biegnie wokół ciebie, ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że jeżeli stoję tam na tej samej górze, to wyobrażam sobie, że gdzieś w innym miejscu, a praktycznie na całym świecie ludzie pracują jak takie mróweczki, chodzą do pracy jak roboty, pędzimy, zdobywać pieniądze, osiągać różne szczyty, cele, a te góry jak stały, tak stoją. Wiadomo, że pewnie trochę się rozstępują, trochę się rozwarstwiają, idą do góry, no jakkolwiek, ale że jesteśmy tylko taką małą cząstką na tym świecie i nie trzeba tylko patrzeć właśnie na. Nie chciałem użyć tego słowa, że nie trzeba patrzeć na pieniądze, ale no to wiadomo, że pieniądze to też jest kluczowa rzecz w życiu, ale też pomimo pieniędzy trzeba po prostu no, gdzieś łapać te takie przyjemności w głowie, które dają oddech i dystans do tego wszystkiego, żeby się nie zagubić, żeby nie pędzić i żeby się w tym wszystkim nie zagubić. Jednak to takie odetchnięcie w tych górach to jest tak jakby reset głowy. Polecam każdemu. Niesamowite przeżycie. Już pomijając sam fakt, że no w nocy można spać z krowami i biją dzwonki krów i jest to bardzo relaksacyjne. Tak naprawdę chciałbym, żeby to podsumowanie było mniej chaotyczne, ale i takie od A do Z to, co się wydarzyło, ale tak naprawdę te rzeczy, o których teraz opowiadam, to są kluczowe rzeczy, które wydarzyły się w tym roku i one są dla mnie najważniejsze, ponieważ każda z tych przygód coś we mnie zmieniła. Nie wiem, czy dobrze to określę umysłowo, ale na pewno mam szersze spojrzenie na świat, na to, co można przeżywać, nie tylko siedząc przed komputerem, czy oglądając telewizji. Wiem, że są różne możliwości i akurat na szczęście mam taką możliwość podróżować i robić to, co chcę, ale to jest tylko efektem ciężkiej, długiej i wytrwałej pracy i niepoddawania się. Zatem, zmieniając temat, ale go kontynuując, chciałbym przejść do Rumunii, która była tak naprawdę... Jaka była Rumunia?
Rumunia była niesamowita pod względem wytrwałości i tam można było sprawdzić sobie, jak samemu radzi się z przeszkodami. Ja nigdy nie byłem na takiej wyprawie, gdzie non-stop, podkreślam to non-stop, padał deszcz i gdzie zastanawiasz się, czy będzie padać tak przez cały wyjazd, czy może przejdzie za chwileczkę ten deszcz, czy są jakieś minimalne szanse na to, że w końcu ściągniemy poncho i zmienimy kalosze na normalne buty, czy jak będziemy jechać, to znowu będzie padać deszcz, a może przebije się słońce, a może się nie przebije słońce. Tym bardziej, że byliśmy już po polskiej katastrofie powodziowej i jechanie przez Rumunię też nie było łatwe, ale Transfogaраska dała nam to szczęście, że ukazało się na niej słońce i tam, że tak powiem, poklepało nas to po czaszce, po głowie i z wielkim uśmiechem, z radością mogliśmy zobaczyć, jak to miejsce wygląda, jakie jest potężne i po raz kolejny jaka jest wspaniała natura, a tak naprawdę jeszcze jak człowiek może po prostu siłą, nie wiem czy dobre słowo użyję, perswazji, wybudować takie drogi przez takie góry, bo zbudowanie tylu kilometrów dróg w tak ciężkim terenie na pewno nie było łatwe, aczkolwiek no, jeżeli ma się taką siłę i władzę, no, da się zrobić wszystko i Transfogaраska jest tego doskonałym wynikiem. Uważam, że no, jest to miejsce również, które warto odwiedzić, ponieważ no, po raz kolejny człowiek może czuć się mały i cokolwiek o sobie myślimy, cokolwiek jak bardzo wydaje nam się, że jesteśmy wspaniali, że te wszystkie media społecznościowe są fantastyczne, to tak naprawdę chyba przykrywają, nie wiem, może jakieś, nie chciałbym tego nazwać wewnętrzne kompleksy, ale to się mówi, że wszystko teraz jest takie bardzo wyidealizowane, a tam ten świat jest taki zwykły, goły, trwa od milionów lat i mówisz sobie, ja tylko tutaj, daj Boże, będę żyć około 100 lat i jestem tylko cząstką, tak naprawdę na skali miliona lat jestem nikim. Ale to znaczy, może jestem kimś, oczywiście, że jestem kimś i każdy z nas jest kimś, no ale to takie filozoficzne myśli małości człowieka w połączeniu z naturą. I to te miejsca, które właśnie opowiedziałem o nich, to jest coś, co chciałbym robić w przyszłym roku. Może niekoniecznie też w skali takich jakichś ogromnych i dużych wypraw, bo jest to no, spore wyzwanie, gdziekolwiek jechać w moim przypadku, ale plany są. Więcej nie będę na ten temat nic mówić, ponieważ miałem podsumowywać ten rok. Także, wracając do meritum. W tym roku również nie chciałbym tego kategoryzować, że opowiadam od rzeczy najważniejszych do najmniej ważnych, ale mówię po prostu to, co przyniesie mi myśl na język. To w tym roku bardzo ważne dla mnie były tak jakby współprace z różnymi ludźmi na różnych płaszczyznach, spotkania z nimi, ponieważ wydaje mi się, że przez ten rok otaczałem się ludźmi, którzy mają bardzo dobrą energię. Oczywiście wiadomo, że zdarzają się ludzie z gorszą energią, ale no, oni po prostu sami usuwają się z życia i pewnie jest tak u każdego. Natomiast ludzie, z którymi miałem okazję współpracować w tym roku, są niesamowici pod różnymi względami. Są to ludzie z pasją, są to ludzie, którzy zajmują się niby prostymi rzeczami, a tak naprawdę każdy z nich ma w sobie coś, co pokazuje, że mogę stać się tylko lepszym człowiekiem i mogę od nich czerpać dużo wspaniałości. Od każdego z nich mogę się czegoś nauczyć i to też jest tak jakby plusem, który zaliczam do tego roku, bo tak naprawdę prowadząc ten kanał Dronozaura, no jeździłem przez wiele lat samotnie. Wiadomo, że były wyprawy z Tomkiem Stop the Drone i robiliśmy dronotripy, które mam nadzieję, że się odbędą. Ale
Głównie to byłem takim samotnym jeźdźcem i to, że teraz też no, jeżdżę gdzieś w podróże tym samochodem i tak dalej, pozwala mi poznawać jakoś w inny sposób nowych ludzi i ponownie mam przyjemność ze spotykania się i poznawania ludzi, bo ludzie są naprawdę fantastyczni. No i to też mógłbym uznać za duży plus w tym roku, bo nie wiem, czy chciałbym cieszyć się tymi rzeczami, które zrobiłem. Można by robić showreel, którego nie zrobiłem od 2 lat. Można pokazywać, jakie ujęcia zrobiłem, próbować się ścigać z innymi, że mój lot był taki, mój lot był taki. Wydaje mi się, że te ujęcia niewiele się różnią, bo prosty przykład kluczowych miejsc we Wrocławiu pokazuje, że tak naprawdę nie jestem w stanie rozpoznać, kto jak lata i czyje to są ujęcia. Gdybym pewnie ja latał nad jakimś kluczowym miejscem we Wrocławiu, ludzie również by nie wiedzieli, że ja to ja. Także można byłoby tylko się ścigać pod względem jakichś odwiedzonych miejsc, a to też nie o to chodzi, bo to są po prostu możliwości czyjeś, czy ktoś może gdzieś jechać, czy nie. I uważam, że nie ma sensu się z nikim ścigać. Chcę robić po prostu to, co uważam za słuszne, tam, gdzie mnie poniesie droga, tam, gdzie poniesie mnie po prostu życie i tyle. Plus jest taki, że ja od ponad 20 lat zajmuję się filmem i tak się złożyło, że dzięki mojej pasji i pracy i firmie po prostu mogłem sobie pozwolić na latanie dronem. W 2018 roku zacząłem latać dronem. Następnie można powiedzieć, że ograłem trochę miejsc z Polski. Aż ta Polska mi już nie wystarczała. No i jeździłem za granicę, robić to różne zamki, pałace, aż po miejsca mniej i bardziej dzikie. I teraz tak nasunęła mi się jedna myśl, że przykładowo byliśmy kiedyś na drone tripie z właśnie Tomkiem Stop the Drone, Waderem i Mr. Dronem. Kiedyś, jak obejrzeliśmy te Czechy, no to wiadomo, że trzeba oznaczać, nie trzeba. Ja oznaczałem miejsca, żeby mieli reklamę, no żeby też mogli gdzieś pokazać te ujęcia i tak dalej. Może by więcej klientów przyszło do takiego zamku, pałacu. A z jedynego kraju, czyli z Czech, dostałem najwięcej maili, które grożą mi policją, że tak samo jak wspaniałe są moje ujęcia, to tak wspaniale mam nadzieję, że oni mają nadzieję, że znam prawo i że nie wolno latać nad takimi obiektami, ponieważ są to miejsca, które są pod ochroną dziedzictwa narodowego. No, okej. Niemniej uważam, że nic się tam nie stało i te wszystkie miejsca raczej mają większą reklamę niż nie. I szczerze mówiąc, od tej pory trochę mi się odechciewa robić komuś dobrze, bo tak wiem, nieznajomość prawa i tak dalej. No ale takie są po prostu przypadki. I uważam, że coraz większe są restrykcje dronowe, co wcale mnie nie dziwi, ponieważ użytkowników jest dosyć dużo. Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze wszystkich rzeczy, jakie mogą się wydarzyć po drodze, czego przykładem jest latanie na rapstacji przez jakiegoś, nie wiem, czy to był trzeźwy użytkownik, czy nie, ale my byliśmy grupą kilku droniarzy właśnie na rapstacji i znikąd pojawiał się taki mały dron. Mieliśmy informację, żeby nie latać na przykład na koncercie jednego z artystów, bo nie chciał, żeby na nim latać, a tam wlatywał cały czas na scenę dron, gdzie oczywiście artysta mógł sobie pomyśleć, że to my. A finalnie ten dron rozbił się o jedno z urządzeń gdzieś pod sceną. Także wcale mnie nie dziwi,
że to prawo zaostrzają, ponieważ jest dużo, nie wiem, czy można ich nazwać droniarzy, ale to są pewnie już totalnie nieodpowiedzialni ludzie i przez takich ludzi właśnie to są takie restrykcje. Nie chciałem powiedzieć, że latam mądrze, ale no, staram się to robić. W tym roku również nauczyłem się nie latać dronem. W tym roku nauczyłem się pogodzić z tym, że nie zawsze z każdego wyjazdu trzeba wynosić masę ujęć droniarskich. I to nauczyłem się przestać latać dronem ze względu na po prostu spokój psychiczny i na mój komfort psychiczny podczas wyjazdu. Zdarzały się wyjazdy 2 lata temu, gdy jeździliśmy z miejsca w miejsce i po prostu strzelaliśmy jak procy. Jedziemy tu, jedziemy tu, jedziemy tu, jedziemy tu, jedziemy tu. Całkowicie zmieniłem plan podróżowania i nie potrzebuję robić masówki. Powtarzam, nie potrzebuję się z nikim ścigać, bo robię to tylko i wyłącznie dla siebie i robię to tak, jak chcę, ale uważam to również za kolejny plus, co wyszło chociażby głównie w Rumunii, gdzie padał deszcz, to no tak naprawdę można było powiedzieć, że to jest moja wyprawa droniarska, pominając wszystkie inne aspekty tej podróży, to no, ujęć z drona tam za wiele nie ma i trzeba było się z tym pogodzić, ale ja już przed wyjazdem do Rumunii miałem podobne sytuacje, gdzie miałem w głowie to, że przyjadę z niewielką ilością ujęć i odbieram to jako bardziej takie przeżywanie chwil niż, no mówię, po prostu pompowanie swoich wyników i zdobywanie wszystkich zamków po kolei, jakie są. Jeżeli coś się nie uda, coś nie wyjdzie, trzeba to po prostu zaakceptować. Ogrom wyjazdów i rzeczy, które robię, pomijając to, że czasowo po prostu ledwo spinam koniec z końcem w tym całym hobby, to zdarzały się na przykład choroby podczas wyjazdów i taką chorobę przeokrutną miałem wyjeżdżając z Kubą do Słowacji. Zapowiadało się super, spaliśmy w pięknym miejscu z widokiem na Tatry od strony słowackiej. Posiedzieliśmy jedną noc, pobiwakowaliśmy, no i w drugą noc już, znaczy w drugi dzień już, na drugi dzień czułem, że ten dzień nie będzie mój. Pojechaliśmy w też super kolejne miejsce, w super plener, ale no niestety ja już byłem nieprzytomny i trzeba było jechać chyba ponad 600 kilometrów do domu i ja nie byłem w stanie zejść z namiotu i pamiętam do dzisiaj to takie w głowie mi zostało akurat w ten dzień, kiedy wracaliśmy, Polska grała z kimś mecz i Kuba mówi: ty tutaj teraz nasi grają mecz, czy coś tam, że walczą. Ja tak tylko się przybudziłem, mówię, ty mecz to ja teraz rozgrywam tutaj we własnej głowie, żeby po prostu dotrwać. Dojeżdżając do domu i tam naprawdę już no, w domu choroba mnie rozłożyła i tak to wygląda, że nie każdy wyjazd musi się kończyć czymś wspaniałym. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które zdarzyły się w tym roku, powodują po prostu, kształtują charakter i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. W tamtym roku cieszyłem się, że udało nam się z wujkiem pojechać do Sokołowska i zrobić Sokołowsko. Miejsce bardzo klimatyczne, ale w tym roku mogę cieszyć się z tego, że już nie tylko zrobiliśmy Sokołowsko, ale też byliśmy z aparatami przy lotnisku i fotografowaliśmy samoloty. Bardzo miło spędzony dzień. Znów udało mi się podtrzymać chociażby przez jeden dzień tradycję fotografowania obiektów w ruchu. No, przyznam, że fotografowałem pierwszy raz samoloty i nie było to takie łatwe, jak sobie wyobrażałem, chociaż tak naprawdę nie wyobrażałem sobie niczego. Nie było to łatwe, ponieważ samoloty no, z dużą prędkością lądują i ostrzenie samolotów nie jest łatwe, jeżeli nadlatuje prosto w obiektyw. Już gdzieś o tym mówiłem, jeżeli ktoś, znaczy no wiadomo, no, można to robić w trybie automatycznym i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek, pojechaliśmy jeszcze oczywiście do Rumunii i zrobiliśmy wiele
innych bardzo ciekawych rzeczy, szczególnie związanych tutaj ze studiem, gdzie wujek wyspawał te wszystkie rzeczy. Musieliśmy sporo główkować. Wujek szczególnie dużo się napracował w swojej pracowni artystycznej. Sporo wyliczeń trzeba było zrobić. No i sporo takich rzeczy do przemyślenia. Zrobiliśmy też wózek filmowy. Nigdy nie sądziłem, że będę mieć taki wózek filmowy, w którym będę mógł trzymać sprzęt. No a jednak to takie małe rzeczy, które powodują to, że człowiek czuje się spełniony i robi coś nowego. Ja jestem trochę taki, że nowe rzeczy mnie fascynują i chociażby końcówka tego roku, która jeszcze trwa, Wy to może widzicie ciutkę później, to całkowita... Znaczy, zastanawiam się, co się wydarzy przez tą sztuczną inteligencję. Zacząłem wrzucać filmy wykreowane przeze mnie niby z drona. No i powiedzmy, że ta oglądalność trochę się podniosła, no bo umówmy się, że sięgam dna, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Może się to w przyszłym roku zmieni, ale też mówiąc o nowych rzeczach, to ja nie jestem stricte droniarzem, który po prostu od A do Z robi rzeczy droniarskie. To nie jest mój zawód, z czego zarabiam pieniądze i żyję, więc ja mogę sobie pozwolić na to, żeby lawirować sobie wokół filmu. Mnie interesuje głównie film i to jest to, co robię. Dlatego prowadząc kanał droniarski w jakichś mediach, mogę, i nawet nie wiem, czy to nie jest wskazane, próbować tworzyć nowe światy dzięki sztucznej inteligencji i wprowadzać to w ruch i pokazywać ludziom to, co ja mam w głowie, jak wygląda moja fantazja, jak wyglądają rzeczy, które chciałbym po prostu przedstawiać szerszej publiczności. Jest w tym jakiś, uważam, duch artyzmu, a nie tylko właśnie słuchajcie, no jest we Wrocławiu to i to, albo w jakimś innym mieście, każdy tam leci, każdy to strzela. Oczywiście każdy robi to, co uważa, bez żadnych uszczypliwości, ale tak tylko dla porównania, że no po prostu lubię sobie robić nowe rzeczy i się w tym odnajdywać. Jeżeli to nie przyniesie mi frajdy, po prostu z tego zrezygnuję i zacznę robić inne rzeczy. No, chociażby pierwszy teledysk osiedlowego Papy, całkowicie zrobiony w AI, no, śmiem twierdzić, że jest jednym z pierwszych teledysków w Polsce. Już zrobiłem kolejne pełnometrażowe filmiki, także to są ciekawe rzeczy, którymi się zajmuję i to są rzeczy, które w tym roku pozwalają mi się jeszcze bardziej rozwijać. Dlatego nie chciałbym tego roku jakoś opisywać, że byłem tu i tu, bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, które robię, możecie zobaczyć na moim kanale, do czego serdecznie zachęcam i tam można sobie sprawdzić całe portfolio. Ponownie udało mi się zrealizować, wyreżyserować cały teledysk, chociażby dla Ewy Kryzy, którą wydaliśmy w naszej firmie 2M Media Group i uważam, że powoli gdzieś tam odradzam się nadal w filmie, ale robiąc to, co ja chcę, a nie, że no, przyjdzie klient, jak to się mówi, nasz pan i będzie żądał czegoś, bo ja robię to całkowicie w innej formie, w takiej formie, że to mi musi się podobać dany projekt i ja muszę być z niego zadowolony. Stąd też współpraca z agencją Zooteka przy 3 teledyskach, gdzie mogłem, że tak powiedzieć, mogłem się wyżyć obrazkowo, reżysersko, bo no, tych teledysków trochę mi brakuje i chciałbym w przyszłym roku spędzić trochę więcej czasu na lepszym oświetleniu planów, być może nie tylko teledyskowych, ale jakichś, nie wiem jakie przyniesie mi dany dzień. No dobra, mogę powiedzieć, że jaram się niesamowicie, płonę jak pochodnia
jak muszę zrobić nowe rzeczy z ramem i przygody chociażby z Krzyśkiem z Columbus Cars też były ekstra, ponieważ no, nigdy w życiu nie tuningowałem żadnego samochodu. Nigdy nie miałem takiej zajawki, aż w końcu po prostu okazało się, że trafił swój na swego, w sensie baran do barana, ja do rama. No i mogłem coś zrobić, co pozwoli mi przedostawać się w terenie wyprawowym, a zarazem no, jakoś zmodyfikowaliśmy ten samochód, żeby wyglądał fajnie, masywnie no i po prostu był jezdny, że tak powiem. Także cieszę się, że poznałem takich profesjonalistów i z taką pasją, dzięki czemu mogliśmy na przykład z Wojtkiem i Michałem wyżyć się na placu boju w terenie, gdzie ledwo ram się mieścił i no, jak na takiego amatora jak ja przeżyłem niesamowitą przygodę. Mam nadzieję, że panowie również. Wojtek mówi, że auto nie zostało jeszcze za bardzo przetestowane, ale ja uważam, że no, to była niezła przygoda, szczególnie pomiędzy tymi wąskimi dróżkami i z tym zjazdem w dół, dosyć ostrym, ale ten zjazd w dół to był taki przedbieg chyba do Rumunii, gdzie ledwo przeżyliśmy z wujkiem, gdzie wpędził nas facet w maliny, można powiedzieć. No, on nas nie wpędził w maliny, sami się wpędziliśmy w maliny. Nie wiadomo dlaczego nie chcieliśmy przejechać strategiki do końca i stwierdziliśmy, że zjedziemy gdzieś jakąś boczną drogą. Nastał zmrok i po prostu zjeżdżaliśmy drogą, która no, miała kąt nachylenia 22 stopnie plus 17 na bok. Wszystkie rzeczy nam pospadały z tyłu. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak zakręcać samochodem, bo to były bardzo kątowe zakręty i no, to była ciekawa przygoda. Nie wiem, ale chyba chciałbym więcej. Wujek już mówi, że no, zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Niestety we wrześniu miała miejsce powódź no, w rejonach bliskich mi na Dolnym Śląsku. Rejony bliskie mi to dlatego, że przez wiele lat jeździłem na Czarną Górę na deskę. Tam się nauczyłem w zasadzie jeździć na desce wiele lat temu. Przez Kłodzko przejeżdżałem no, setki razy, nie tylko już na Czarną Górę, ale no, w różne inne miejsca. I no, z jednej strony to nie jest no, w zasadzie moja tragedia emocjonalna, to jest żadna w porównaniu do tego, jaką tragedię przeżywają ludzie, pozbywając się całego dorobku życia. I tu biłem się z myślami, czy dokumentować to wszystko. Ja, jak była pandemia, biłem się właśnie z myślami, czy jeździć samochodem, latać dronem i to wszystko filmować. No, mam nadzieję, że takie coś nigdy się w życiu nie powtórzy, aczkolwiek trochę żałuję tego, że tego nie zrobiłem. I tutaj jakoś no, sumienie tknęło mnie do tego, żeby po prostu jechać i to dokumentować. Po prostu no, po części czuję się też dokumentalistą, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, z filmem związany jestem 20 lat i tak naprawdę moje pierwsze zdjęcia, od jakich zaczynałem całą moją podróż twórczą, to są zdjęcia dokumentalne i tak fotografowałem ludzi, którzy szukają czegoś w koszach na śmieci i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj po prostu czułem się, że jakąś misję w tym mam. Te filmy miały dosyć niezły odbiór na portalach społecznościowych. Dużo ludzi zgłosiło się z pomocą. Niektórzy ludzie trochę byli niespełna rozumu, bo chcieli ode mnie dane kontaktowe, których oczywiście, no wiadomo, jest RODO, nie mogę podawać wszystkim, ale ten temat ominimy, także liczę, że wszyscy jakoś tam staną na nogi i fizycznie dadzą sobie radę, psychicznie również. Tam też spotkałem niesamowitych ludzi, dzięki którym no, mogliśmy dołożyć cegiełkę i zrobić jakieś podziękowanie dla wszystkich pomagających, czyli teledysk Mark Mystic
anioł nie z nieba, no i wydaje mi się, że to taki jakiś dobry gest. Podsumowując, na dzień dzisiejszy no, nie czuję potrzeby robienia showreela, aczkolwiek nie wykluczam, że ten showreel być może się pojawi. Chciałbym tylko po prostu powiedzieć jedno, żeby mi i Wam starczyło sił i zapału tyle, żeby tworzyć po prostu swoje rzeczy, kreować swoją własną rzeczywistość, czasami nie słuchać innych, jeżeli Ci powiedzą, że słuchaj, to się nie nadaje, bo na tym polega cały proces twórczy, że wiele ludzi będzie Ci mówiło, że słuchaj, według mnie to nie działa, ale bycie sobą polega na tym, że właśnie mówienie, że według mnie, a nie według kogoś, jak to nie działa, a według mnie działa, to trzeba trzymać się swojego zdania i trzeba pokazywać, dać odbiorcom to i niech oni to oceniają, ale nawet jeżeli oni to oceniają dobrze albo źle, no to po prostu weryfikujemy samych siebie i to, co po prostu tworzymy. Chciałbym również po prostu powiedzieć, miejmy się wszyscy w zdrowiu, niech każdy robi swoje i niech każdy będzie szczęśliwy w tym, co robi. Nie chcę podsumowywać, czy ten rok był dobry, czy nie. W zasadzie sam nie wiem dlaczego, bo wydarzyło się tak naprawdę wiele rzeczy dobrych, a te złe wydaje mi się, że przekuwam na dobre. I w każdym jakimś błędzie, w każdym potknięciu, w każdej obsuwie, znaczy obsów to raczej nie ma, ale w każdym czymś, być może na pozór negatywnym, da się wyciągnąć i wypracować coś dobrego. Więc wszystkiego dobrego. Działajmy dalej, róbmy ten świat piękniejszym i tyle. Salut!